Nie ogłosił końca strachu. Nie było dekretu, nie było przemówienia, nie było dnia zapisanego w kalendarzu. Strach po prostu przestał być skuteczny. Najpierw zauważyli to ci, którzy całe życie nad nim pracowali. Ci, którzy wiedzieli, jak nacisnąć dokładnie ten guzik, który sprawia, że człowiek się kurczy. Groźby zaczęły brzmieć pusto. Nagłówki nie wywoływały już przyspieszonego pulsu. Słowo musisz, jeśli nie, bo inaczej traciły ciężar. Ludzie słyszeli je, ale nie reagowali tak jak dawniej. To nie był świat bez niebezpieczeństw. Wciąż były choroby, wciąż były konflikty, wciąż była niepewność. Ale kiedy ktoś próbował przestraszyć drugiego człowieka, coś się nie domykało. Jakby mechanizm, który przez wieki działał niezawodnie, nagle się zużył. W biurze, gdzie wszystko miało swoje procedury, kierownik podniósł głos. Jeśli tego nie zrobisz, konsekwencje będą poważne. Kobieta siedząca naprzeciwko nie drgnęła. Nie była agresywna, nie była dumna, po prostu była obecna. Rozumiem, powiedziała spokojnie, ale to nie jest prawda o mnie. Mężczyzna zmrużył oczy, jakby czekał na znajomą reakcję. Lęk, usprawiedliwienie, cofnięcie się. Ale ona nie cofnęła się ani o milimetr. Nie odchodzę z buntu, dodała. Odchodzę z jasności. I to wystarczyło. Ludzie zaczęli mówić inaczej. Nie, niczego się nie boję, tylko boję się, ale nie będę już kłamać. Boję się, ale zostanę tylko, jak będziemy uczciwi. Boję się, ale ten strach nie podejmie za mnie decyzji. To była ogromna różnica. Strach przestał być wstydem, ale przestał też być argumentem. Najpierw zmieniły się rozmowy w domach. Ktoś, kto kiedyś zgadzał się ze strachu przed samotnością, mówił: zostanę tylko wtedy, jeśli będziemy prawdziwi. Ktoś inny, kto latami tkwił w relacji, która była wygodna, ale pusta, nagle odkrywał, że lęk przed zmianą jest mniejszy niż ból pozostania. W kuchni przy stole kobieta powiedziała do mężczyzny: ja nie chcę już udawać, że wszystko jest w porządku. On spojrzał na nią długo. A ja nie chcę już udawać, że tego nie słyszę. Nie było krzyku. Była cisza, która znaczyła więcej niż dawny hałas. Systemy próbowały się dostosować. Niektóre nie potrafiły. Władza oparta na strachu rozsypywała się pierwsza. Nie było rewolucji. Po prostu nikt już nie reagował. Polityk mówił: jeśli nie posłuchacie, przyjdzie katastrofa. No a ludzie patrzyli spokojnie. Nie dlatego, że byli naiwni, tylko dlatego, że słyszeli już różnicę między ostrzeżeniem a manipulacją. Ktoś powiedział cicho: jeśli to jest prawda, to zrobimy co trzeba. Ale jeśli to jest tylko strach, to nie działa. I rzeczywiście nie działało. Największą zmianę było widać w dzieciach. One wyczuły różnicę jako pierwsze. Nie dlatego, że były odważniejsze, tylko dlatego, że nikt nie nauczył ich jeszcze dobrze bać się bez powodu. W szkole chłopiec spytał nauczycielkę: dlaczego mam się bać błędu? Nauczycielka otworzyła usta i zamknęła je, bo przez chwilę zobaczyła, że strach był wygodnym narzędziem. Nie musisz, powiedziała w końcu cicho. Masz się uczyć. Dziewczynka dodała: jeśli się boję, to przestaję widzieć. Dorośli nie zawsze znali odpowiedzi, ale pierwszy raz nie udawali, że je mają. Świat zwolnił, nie z lenistwa, z uważności. Ludzie przestali reagować automatycznie. Zaczęli sprawdzać w sobie, czy to jest prawdziwe zagrożenie, czy tylko echo dawnych lęków. I bardzo często odpowiedź była prosta: to tylko strach. A skoro tylko,
to nie rządzi. Niektórzy mówili, że to niebezpieczne. Świat bez strachu upadnie, ostrzegali. Ale świat nie był bez strachu. On był bez paniki. Różnica okazała się ogromna. Bez paniki ludzie widzieli wyraźniej. Bez paniki potrafili się zatrzymać. Bez paniki wybierali nie to, co najbezpieczniejsze, ale to, co najbardziej uczciwe. I wtedy pojawiło się coś nowego. Odpowiedzialność. Bo jeśli nie robisz czegoś ze strachu, to musisz wiedzieć, dlaczego robisz to w ogóle. I to było trudne i prawdziwe. Wieczorami ludzie nadal patrzyli w niebo. Nie w poszukiwaniu znaków, nie w oczekiwaniu na ratunek. Patrzyli z ciekawością. Bo kiedy przestajesz się bać, świat przestaje być wrogiem. Staje się miejscem, w którym można być. Dziecko stojące na trawie zapytało ojca: myślisz, że tam ktoś jest? Ojciec odpowiedział spokojnie: może. I co wtedy? Mężczyzna uśmiechnął się lekko. Wtedy będziemy patrzeć bez strachu. Ktoś kiedyś zapytał, czy to znaczy, że świat stał się lepszy? Odpowiedź była spokojna. Nie, stał się dorosły. Strach nie zniknął, ale przestał być głosem, który podejmował decyzje. A świat, w którym strach nie rządzi, okazał się nieidealny, ale wreszcie możliwy do życia.